To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry, witam na Polski Codziennie. Dzisiaj postanowiłam nagrać podcast zupełnie spontaniczny. Pierwszy, może z serii podcastów, które będę chciała nagrywać. Podcast, który nagram w czasie spaceru, spacerując. Lubię spacerować, często spaceruję, chodzę na spacery z psami, moimi psami, bo mam dwa psy, dwa sznaucery. Spaceruję więc dużo i pomyślałam, że mogę nagrać dla Was kilka informacji po to, żeby opowiedzieć Wam o tym, co widzę, żeby opowiedzieć Wam, co dzieje się na ulicy, żeby podzielić się z Wami różnymi ciekawymi przemyśleniami, które mam. Ok, dzisiaj jest dzień dosyć ważny, myślę. Dzisiaj jest 15 maja. To jest pierwszy dzień zniesienia nakazu noszenia masek w Polsce w miejscach publicznych, w miejscach ogólnodostępnych. Miejsca ogólnodostępne to są miejsca, które są ogólnie dostępne dla wszystkich. Takie miejsca jak ulica, park, parking, plac, cmentarz, bulwar i generalnie miejsca, które są na zewnątrz, które są na świeżym powietrzu. Wyjdę więc na ulicę i zobaczę, jak wygląda sytuacja pierwszego dnia zniesienia zakazu. Potrzebuję klucze. Otwieram szufladę, żeby wyjąć klucze. Ups, upuściłam klucze. Dobrze, zamknę teraz dom. Zamknę drzwi na klucz. Chwilka. Ok, jestem na ulicy. Dobrze. Pierwsza osoba, którą widzę, to kobieta, starsza kobieta. Nie ma maski. Ok, dobry znak. Powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że został zniesiony ten nakaz noszenia masek. Ja sama osobiście nie znoszę tych masek, nie lubię ich. Rozumiem, że są ważne, ale bardzo się cieszę, że nie będzie obowiązku noszenia tych masek na ulicach. Ok, idzie chłopak, idzie młody chłopak. I też idzie bez maski. Aha. Dwie kolejne kobiety. Jedna trochę starsza, jedna trochę młodsza. Obie idą w maskach. Ta młodsza ma pewnie tak 20 lat. Starsza ma może 40 lat. Aha, a teraz jedzie autobus. No tak, w autobusie, z tego co widzę przez okno, wszyscy mają maski. No i to prawidłowo, dlatego że zgodnie z rozporządzeniem rządu, zgodnie z nowym prawem, które wchodzi od dzisiaj, bez maseczek będzie można chodzić wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych, tak jak powiedziałam. Autobus, tramwaj czy metro to są
miejsca komunikacji publicznej. Tam więc nie można być bez maski. W tych miejscach ogólnodostępnych można nie nosić maseczki pod warunkiem, że zachowa się odstęp 1,5 metra od drugiej osoby. Zachowa się odstęp, czyli odległość między tobą a drugą osobą musi wynieść minimum 1,5 metra. Obowiązek noszenia masek dotyczy wszystkich pozostałych miejsc. Tak więc tylko na zewnątrz można ich nie nosić. Ups, głośno. Przejechała jakaś ciężarówka. Ciężarówka, czyli samochód ciężarowy. Taki samochód służy do przewożenia, do transportu różnych rzeczy. Następne 2 osoby bez masek. Dzisiaj jest piękna pogoda. Jest połowa maja i tak naprawdę dopiero zaczynają się ciepłe dni. Wiosna w tym roku kazała długo nam na siebie czekać. Bardzo długo było zimno, szaro, padał deszcz. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest słonecznie i jest bardzo ciepło. A teraz widzę na ulicy ciekawy obrazek. Jedzie na rowerze ojciec i syn na drugim rowerze, mniejszym za nim. Tak to wygląda, że jest to ojciec i syn. Pewnie tak. Syn jedzie w kasku, a ojciec jedzie bez kasku. I teraz się tak zastanawiam. Taka refleksja. Ups, kolejna ciężarówka. Taka refleksja mi przyszła do głowy. Okej. I tak się zastanawiam. Taka refleksja przyszła mi do głowy. Nie wiem, co o tym sądzicie. Jeśli wprowadzamy zasady, zwłaszcza te dotyczące dzieci, jeśli chcemy nauczyć dzieci czegoś, to uważam, że sami jako dorośli powinniśmy dać im przykład. Nie wiem, co sądzicie, ale wydaje mi się, że jeśli mówimy dziecku, że bezpieczniej jest jeździć na rowerze w kasku, bezpieczniej, bo jeśli się przewróci, to jest mniejsze ryzyko, że zrobi sobie krzywdę, że uderzy się na przykład w głowę. W takiej sytuacji uważam, że my dorośli, jako rodzice, powinniśmy dawać dobry przykład. Dlatego, że dziecko uczy się na zasadzie przykładów. Nie wiem, takie mam przemyślenia. Tata jedzie na rowerze bez kasku, dziecko jedzie za nim w kasku. Bez masek. Bez masek jadą. To dobrze, a tu będzie troszkę ciszej. Zeszłam na taką małą łąkę, która znajduje się przy ulicy, przy tej ruchliwej ulicy. Ruchliwa ulica, na której jest dużo samochodów i dużo ludzi też. Jeździ dużo samochodów po tej ulicy. Jeździ też autobus. Natomiast tutaj na łące jest miło, sympatycznie. Mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej ciepło niż na ulicy. Tą łąką mogę dojść do takiego małego lasu, który znajduje się nieopodal, znajduje się blisko. I przechodzę w tej chwili obok stadniny. Stadnina to jest takie miejsce, gdzie są konie. I w tej chwili na placu widzę 2 osoby, które jeżdżą konno. 2 dziewczyny, 2 kobiety. Tak, nie znam się za bardzo na koniach. Jeden jest piękny, w kolorze ciemnego brązu, czekoladowy taki w zasadzie. Ma dużo ciemniejszą grzywę. A drugi jest jasny. Też jest brązowy, ale ma jaśniejszy kolor. Dziewczyny jeżdżą konno i nawet skaczą przez jakieś przeszkody.
nie mają masek. No cóż, to też jest teren otwarty. Nie ma obowiązku noszenia masek tutaj. Jest trochę wiatru. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Widzę moje psy, które się cieszą. No dobrze, słuchajcie. Spacer będzie dłuższy, dlatego że zamierzam teraz pójść na spacer z psami. Nie będzie tak spokojnie, bo to są aktywne psy. Bardzo lubią biegać, lubią szaleć na spacerze. Ale jestem bardzo zadowolona z tego, że odważyłam się nagrać ten pierwszy podcast. Nie wiem, jak wyjdzie, zupełnie nie mam pojęcia. Nie wiem, jak będzie mnie słychać na ulicy przez te samochody, które jeździły, przez ciężarówki i autobusy. Tam nawet po drodze słyszałam, że pojawił się chyba jakiś motocykl, więc pewnie usłyszycie ten motocykl również. Nie wiem też, jak będzie mnie słychać tutaj na tej łące, gdzie jest trochę wiatru, ale odważyłam się. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, cieszę się, że tego pierwszego dnia wiele osób korzysta ze zniesienia zakazu, ze zniesienia nakazu. Zakaz to sytuacja, w której zakazujemy robienia czegoś. Jeśli znosimy zakaz, to znaczy, że nie ma już obowiązku robienia czegoś. Czyli na przykład nie ma obowiązku noszenia masek na zewnątrz. Cieszę się, że tyle ludzi było bez masek, bo to znaczy, że korzystają z pięknej pogody, z tego ciepłego, majowego dnia. Oddychają normalnie. Ok, bardzo Wam dziękuję. Ja idę na spacer, a Wy napiszcie proszę, co sądzicie o takiej formie. O takiej formie przygotowywania podcastu. Ja osobiście bardzo lubię słuchać podcastów, takich, do których nie ma wideo. Do tego podcastu przygotuję wideo, ale w sumie tylko po to, żebyście mieli dostęp do transkrypcji we własnym języku. Jak zawsze powiem, że jeżeli macie problem ze zrozumieniem tego materiału przy pierwszym słuchaniu, warto obejrzeć go na YouTubie z napisami we własnym języku, żeby zrozumieć, o czym mówię, a potem już korzystać z transkrypcji, która jest dostępna po zalogowaniu się na naszej stronie. Zachęcam Was do korzystania z tej transkrypcji. Przygotowana jest do każdego podcastu i warto jest z niej korzystać, zwłaszcza słuchając czegoś. Ludzie to w większości wzrokowcy, lubią więc widzieć i słuchać jednocześnie czegoś. www.polskicodziennie.pl. Życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć!